Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również ministra edukacji i nauki, który sprawuje patronat honorowy nad kanałem Zakazane Historie. Partnerem kanału jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, co kryją brytyjskie archiwa w aspekcie ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w polskiej historii w XX wieku. Dowiecie się, dlaczego Brytyjczycy nie chcą wpuszczać do nich polskich historyków. Brytyjskie archiwa kryją wiele tajemnic dotyczących polskiej historii. Jednak Wielka Brytania od lat skrupulatnie pilnuje tego, aby nie mieli do nich dostępu polscy historycy. Po roku 1989 Polska wielokrotnie podejmowała starania, aby uzyskać dostęp do brytyjskich archiwów. Stronie polskiej najbardziej zależało na tym, aby uzyskać dostęp do archiwów brytyjskich tajnych służb, w których, jak przypuszczano, mogą znajdować się dokumenty dotyczące wkładu polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów nad Niemcami. Liczyliśmy również na to, że dzięki temu uda się wyjaśnić zagadkę śmierci generała Władysława Sikorskiego, który według oficjalnej wersji miał zginąć w katastrofie lotniczej, jaka wydarzyła się 4 lipca 1943 roku w brytyjskim Gibraltarze. Polskie oczekiwania wobec sekretów, jakie skrywają brytyjskie archiwa, były podnoszone w latach 90. nie tylko przez przedstawicieli polskich władz, polskich historyków, ale także przez wielu znanych Polaków zamieszkałych za granicą. Jednak strona brytyjska zbywała wówczas milczeniem polskie starania o wgląd do brytyjskich archiwów, ale jednocześnie dokonała skrupulatnego przeglądu zasobów swoich najważniejszych archiwów. Wiele dokumentów brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i brytyjskiego Ministerstwa Obrony, jakie znajdowały się w siedzibie brytyjskich archiwów państwowych w Kew na obrzeżach Londynu, zostało wówczas utajnionych na kolejne 50 lat. O fakcie tym informował mieszkający w Stanach Zjednoczonych profesor Jan Ciechanowski. Gdy w październiku 1992 roku Borys Jelcyn przekazał Lechowi Wałęsie komplet dokumentów dotyczących Katynia z tzw. teczki specjalnej nr 1, do której dostęp mieli tylko przywódcy Związku Sowieckiego, w siedzibie brytyjskiego rządu przy Downing Street 10 zapanowało poruszenie. Dyskusje ministrów rządu premiera Johna Majora były pełne obaw odnośnie kontynuowania tego procesu przez rosyjskie władze. Te obawy były związane głównie z tym, że dokumenty z rosyjskich archiwów nieuchronnie mogłyby doprowadzić do ujawnienia największych tajemnic brytyjskiej polityki czasów II wojny światowej, w szczególności tych dotyczących okoliczności śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze, a wtedy wizerunek Wielkiej Brytanii uległby poważnemu nadszarpnięciu. To zaś mogłoby skutecznie utrudniać stosunki z Polską. Brytyjczycy musieli więc podjąć działania w tej sprawie. W marcu 1993 roku szef brytyjskiego MSZ Douglas Hart w rozmowie z szefem rosyjskiej dyplomacji Andrejem Kozyrjewem zasugerował, aby Rosjanie trzymali pod kluczem tą część swoich zasobów archiwalnych, która dotyczy Wielkiej Brytanii, ponieważ, jak podkreślił, mogłoby to zagrozić brytyjsko-rosyjskim stosunkom. Hart dobrze wiedział, że tego rodzaju sugestie nie mogą być zwerbalizowane w postaci oficjalnego pisma
brytyjskiej Foreign Office, a jedynie mogą zostać Rosjanom zasugerowane. Kozyrjew od razu zrozumiał tę sugestię. Natychmiast poinformował o niej prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, a ten zdał sobie sprawę z tego, że przekazywanie Polakom dokumentów z najtajniejszych rosyjskich archiwów musi ulec wyhamowaniu, bo w przeciwnym razie Brytyjczycy mogą wyrządzić nie mniejszą szkodę jego krajowi. Tymczasem sytuacja międzynarodowa Polski zaczęła się zmieniać. 8 kwietnia 1994 roku Polska zgłosiła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej i w konsekwencji tego wniosku zaczął się proces żmudnych negocjacji z Brukselą. W 1994 roku uruchomiony został program Partnerstwo dla Pokoju, w ramach którego Polska rozpoczęła współpracę z NATO. Sprawa naszego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO wydawała się więc nieuchronna. Brytyjczycy mieli świadomość tego, że wejście Polski do europejskich struktur będzie skutkować znacznie lepszą pozycją Polski w relacjach z Wielką Brytanią, a to może ułatwić jej starania o dostęp do brytyjskich archiwów, zwłaszcza tych najbardziej sekretnych. W tej sytuacji Brytyjczycy zaczęli skłaniać się ku temu, że należy zbadać wiele aspektów polsko-brytyjskiej współpracy w czasie II wojny światowej. Gdy w 1997 roku władzę w Polsce przejęła koalicja AWS i Unii Wolności, sprawa dostępu polskich historyków do brytyjskich archiwów wróciła ponownie. Była kilkakrotnie poruszana w rozmowach premiera Jerzego Buzka z brytyjskim premierem Tonym Blairem. W efekcie tego w 2000 roku doszło do powołania Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, na czele której ze strony polskiej stanęła szefowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pani profesor Daria Nałęcz, a ze strony brytyjskiej Teresę Stirling. Głównym zadaniem tej komisji miała być identyfikacja i ocena dokumentów archiwalnych dotyczących działalności polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. W efekcie prac tej komisji odnaleziono w brytyjskich archiwach wiele dokumentów na ten temat. Szczególnie cenne okazały się te, które odnalezione zostały w zbiorach Public Record Office w Londynie. Brytyjskim członkom komisji udostępniono nawet archiwum brytyjskiego wywiadu, które było wcześniej niedostępne dla badaczy. Ale polscy członkowie tej komisji takiego wglądu nie mieli. Ostatecznym efektem kilkuletnich prac Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej było wydawnictwo źródłowe zatytułowane Polsko-Brytyjska Współpraca Wywiadowcza podczas II wojny światowej. Opublikowano w nim między innymi raporty komandora Wilfreda Dunderdale'a, który w czasie II wojny światowej był odpowiedzialny za kontakty z polskim wywiadem i miał bezpośrednie relacje z szefem polskiego wywiadu, pułkownikiem Leonem Mitkiewiczem. Możemy dowiedzieć się z tego wydawnictwa również o tym, że polski wywiad wyśledził między innymi niemieckie przygotowania do agresji na Związek Sowiecki w 1941 roku oraz uprzedził aliantów o planowanej ofensywie wojsk niemieckich na Stalingrad i Kaukaz w 1942 roku. Informacje te za pośrednictwem Brytyjczyków trafiły później w ręce Sowietów. Mogliśmy się również dowiedzieć o tym, że polski wywiad znacznie wcześniej niż sądzono trafił na ślad prac nad niemieckimi rakietami V1 i V2 oraz wykrył niemiecki ośrodek rakietowy na wyspie Uznam. Stało się więc jasne, że wkład polskiego wywiadu w walce z III Rzeszą był nieproporcjonalnie wielki w stosunku do naszego potencjału militarnego
w czasie wojny. Ale tak naprawdę powołanie Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej było jedynie sprytnym posunięciem Brytyjczyków w celu uniknięcia większych problemów. W istocie bowiem polscy członkowie tej komisji nie zyskali dostępu do tajnych akt brytyjskiego wywiadu i brytyjskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej. Spora część z nich nadal pozostaje utajniona. Gdy w 2000 roku rozpoczął działalność Polski Instytut Pamięci Narodowej i stanęła sprawa śledztwa w sprawie okoliczności śmierci generała Sikorskiego, Brytyjczycy znowu zaczęli kłamać w sprawie zawartości swoich tajnych archiwów. Brytyjski ambasador w Warszawie, John MacGregor, oświadczył wówczas, że w brytyjskich archiwach nie ma żadnych utajnionych dokumentów dotyczących prowadzonego w 1943 roku przez stronę brytyjską śledztwa w sprawie śmierci generała Sikorskiego. Gdy polski historyk Jacek Tebinka podał, że z katalogu brytyjskiego archiwum państwowego w Kew wynika, że co najmniej 2 teczki dotyczące tego śledztwa są niedostępne dla badaczy, strona brytyjska zdecydowanie temu zaprzeczała. Te zaprzeczenia powielał później następca MacGregora w Warszawie, ambasador Michael Pakenham, który wielokrotnie komunikował o tym, że wszystkie dokumenty dotyczące generała Sikorskiego są dostępne i nie ma wśród nich takich, które przeczyłyby oficjalnej wersji zdarzeń. Ale sprawa generała Sikorskiego to nie jedyny temat z przeszłości, jaki jest skrywany przez Brytyjczyków. Jest ich znacznie więcej. To między innymi sprawa rozliczeń finansowych wynikających z zawartej w dniu 5 sierpnia 1940 roku polsko-brytyjskiej umowy wojskowej, które nadal pozostają wielką tajemnicą. Przybycie polskich sił zbrojnych do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 roku zostało uznane przez Brytyjczyków za naruszające brytyjską konstytucję. Dopiero wymieniona umowa uregulowała ich status na Wyspach. Artykuł 4 tej umowy mówił o kosztach realizacji tej umowy. Tyle tylko, że nadal nie znamy żadnych faktów dotyczących rachunków wystawionych Polsce przez Wielką Brytanię za udział polskich sił zbrojnych w obronie brytyjskiego imperium. To jedyny przypadek w dziejach świata, w którym obrońcy pobierali opłaty od niosących im pomoc. Z realizacją tych opłat wiąże się również sprawa polskiego złota, jakie w końcu wojny znalazło się w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy podczas rozmów z przedstawicielami komunistycznego rządu w Warszawie, tak zwanego tymczasowego rządu jedności narodowej, uznali, że to złoto musi być elementem rozliczenia za utrzymywanie polskiego wojska i polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii w czasie wojny. W ten sposób ponad 3 miliony funtów w złocie miało zostać wypłaconych przez stronę polską Brytyjczykom. Reszta została pozostawiona do dyspozycji komunistycznego rządu w Warszawie i zdeponowana w bankach amerykańskich i kanadyjskich. Nie znamy jednak wszystkich szczegółów porozumień zawartych przez Brytyjczyków z władzami komunistycznej Polski w tej sprawie. Inną historią spoczywającą w brytyjskich archiwach jest sprawa eksterminacji polskich obywateli w latach 1939-1941 na ziemiach zajętych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki. Warto jedynie wspomnieć o tym, że niezwykle interesujące dokumenty angielskich służb specjalnych dotyczące współpracy niemieckiego Gestapo i sowieckiego NKWD oraz wspólnych konferencji niemieckich i sowieckich służb, które dotyczyły tej eksterminacji, zostały utajnione przez brytyjską premier Margaret Thatcher aż do roku 2024. Do dzisiaj nie wiemy, czym kierowała się Żelazna Lady
podejmując taką właśnie decyzję. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego po wojnie w Republice Federalnej Niemiec ukrywano tak wielu hitlerowskich zbrodniarzy. To temat, który jest całkowicie nieobecny w historii i dlatego warto się o tym dowiedzieć. Ten film zatytułowałem „Jak powojenne Niemcy chroniły SS-manów”. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Państwa do obejrzenia filmów, jakie zamieszczone zostały na kanale Historia na blachę. Ten kanał prowadzi 13-letni Franciszek Sydor, który zainteresował się historią i sam zaczął ją